Siema, tu Wahacz. Jeśli ktoś chce mieć samochód marki Jeep, ale nie chce nim jeździć w terenie, to swoją uwagę może skierować na najmniejszy model Avenger, który teraz dostępny jest też z miękką hybrydą i automatem. Sprawdźmy, czy naprawdę warto zwrócić tą uwagę na niego. Przez najmniejszy rozumiem 408 cm długości i 177 cm szerokości, chociaż przyznam, że model ten ze względu na swoje typowe dla Jeepów napompowanie bryły i jej pewną kwadratowość wizualnie sprawia wrażenie trochę większego niż jest w rzeczywistości. Jego wymiary zostały jednak dobrane bardzo precyzyjnie, ponieważ w ofercie tego producenta wciąż obecny jest Renegade, czyli prawdziwy weteran, bo jego premiera miała miejsce w odległym 2014 roku i przez ten czas model ten doczekał się jedynie liftingów. W każdym razie Renegade ma 423 cm długości, zatem Jeep zdecydowanie nie chciał traktować Avengera jako jego zastępstwo, a uzupełnienie oferty i dlatego bohater tego testu jest dosyć małym samochodem, jak na przedstawiciela crossoverów z segmentu B. Prezentuje się on moim zdaniem ładnie i stylistyka większych Jeepów zgrabnie została przeniesiona do mniejszego nadwozia. Ja do jazdy dostałem najbogatszą dla egzemplarzy z napędem na przednią oś, bo auto, które prezentuję, jest właśnie przednionapędówką, wersję Summit, gdzie w obszarze nadwozia względem podstawy dostaje się 18-calowe felgi aluminiowe i trochę srebrnych wstawek w dolnych partiach. Opcjonalnie dodany został czarny dach, który z lakierem Metallic podbija cenę aż o 6100 zł. Jednokolorowe nadwozie z metalizowanym lakierem to z kolei wydatek 3650 zł. Wnętrze ma neutralny design, który wypada przyjemnie wizualnie, ale jak na mój gust deska rozdzielcza jest zbyt zunifikowana z produkowanym w tej samej fabryce Fiatem 600, a w Jeepie oczekiwałbym trochę więcej, powiedzmy, siermiężności, no ale nie powiedziałbym, że jest to jakiś zdroworozsądkowy zarzut. Kilka drobiazgów mocniej wyróżniających Jeepa jednak przemycono. Mamy chociażby fajną grafikę na obramówce frontowej szyby. Jest także jeepowy wzór atrapy chłodnicy na podszybiu, a także napis Avenger przy drzwiach. Z drugiej strony takie elementy jak przełączniki na drzwiach, manetki czy chociażby te przyciski to już pełna unifikacja w ramach grupy Stellantis, do której Jeep należy, tak samo zresztą jak wspominany Fiat. Unifikację łatwo można również dostrzec w tym, jak prezentuje się pilot do obsługi systemu dostępu bezkluczykowego. Silnik to kolejne miejsce, gdzie Jeep dzieli technologię z innymi markami wchodzącymi w skład grupy Stellantis. Miękki układ hybrydowy opiera się w nim o benzynowy silnik 1.2, znany kiedyś jako 1.2 PureTech. Producent jednak, wzbogacając go o miękki układ hybrydowy 48 V, zmodyfikował konstrukcję tej jednostki napędowej, chociażby zastępując pasek rozrządu łańcuchem. Miękki układ hybrydowy, rozwijający z benzyną łączną moc 100 koni mechanicznych, jest tutaj też dosyć specyficzny, ponieważ w spotykanym zazwyczaj rozwiązaniu tego typu elektryczny udział polega głównie na płynniejszym odpalaniu benzyny, możliwości jej chwilowego wygaszania po puszczeniu gazu i tzw. żeglowania, czy symbolicznemu wsparciu podczas tego gazu dodawania. Hybryda z egzemplarza testowego, poza tym co wymieniłem, pozwala także na przyspieszanie bez włączania silnika spalinowego. Nie ma co liczyć tutaj na wyraźne zwiększanie prędkości tylko na prądzie, ale podczas toczenia się w korkach czy lekkiego przyspieszania przy prędkościach miejskich benzyna 1.2 może pozostać wygaszona. Podróżując szybciej liczyć można na jazdę w trybie elektrycznym praktycznie tylko podczas wytracania prędkości albo jej utrzymywania, ale trzeba wtedy delikatnie operować prawą stopą. Miękka hybryda w Avengerze nie wpływa odczuwalnie na reakcję na wciskanie gazu. Nie ma tutaj wstępnej odpowiedzi elektryka, tylko cały układ czeka na wkręcenie się na obroty benzyny. Samochód oferuje taką dynamikę przy przyspieszeniu od 0 do setki. Oraz taką od 90 do 140 km na godzinę. Podczas przyspieszania, czy to ostrego, czy lżejszego i bardziej życiowego, odczuć można, wydaje mi się, obecność układu elektrycznego, bo co prawda proces zaczyna się po osiągnięciu obrotów przez benzynę, ale później gwałtowność reakcji zdaje się być trochę większa niż można by się spodziewać po tylko spalinowej mocy 100 koni mechanicznych.
Trudno mi to dokładnie ocenić, bo elektrycznego wsparcia nie można wyłączyć, ale fakt jest taki, że auto gwarantuje dobrą moim zdaniem dynamikę podczas jazdy do prędkości około 110-120 km na godzinę. Później silnik zaczyna słabnąć, a też ogólnie słowo dobra nie oznacza w tym przypadku jakichś sportowych osiągów, ale aby bezpiecznie podróżować autem tego typu, testowana hybryda jest moim zdaniem w zupełności wystarczająca. Z silnikiem połączona jest dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia o 6 przełożeniach, która pracuje płynnie i nawet przy gwałtowniejszych manewrach nie zdarzały się jej szarpnięcia. Automat też rozsądnie reaguje na wciskanie gazu, bo w powtarzalny sposób można wymusić na nim redukcję i wskoczenie silnika w okolice minimum 2300-2500 obrotów. Lżej przyspieszając, przekładnia stara się tej redukcji jednak nie robić i wtedy na obrotach w okolicach 1500-1700 czuje się, że silnik się trochę męczy, wpada w wibracje czy gorzej brzmi i czasami trochę szybciej mogłaby być ta redukcja jednak robiona, ale przez wspominaną powtarzalność można łatwo nauczyć się, jak operować gazem, aby było ok. Sama benzyna jest wciąż konstrukcją trzycylindrową i fakt ten czuje się nie tylko na niskich obrotach, ale generalnie 1.2 ma bardziej warkoczący dźwięk, chociaż też muszę przyznać, że jego kultura pracy względem niezelektryfikowanego wariantu zdaje się być poprawiona. Ogólnie ja na dźwięki benzyny za bardzo nie zwracałem uwagi. Silnik też odpowiednio szybko odpala się po wyjściu z trybu uśpienia w czasie, który nie powoduje pogorszenia bezpieczeństwa jazdy. Jeśli chodzi o spalanie, to w Warszawie Avenger zużywał mi średnio 5,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 5,5 litra, a na drogach ekspresowych zużycie rosło do 6,5-7 litrów. Całościowo zatem miękka hybryda w testowanym Jeepie to udana konstrukcja, uprzyjemniająca życie, np. tocząc się w korkach, i pozytywne uzupełnienie oferty. Wyświetlacz środkowy w Avengerze w każdej wersji ma 10,25 cala w standardzie. Dostajemy tutaj już nie stare jeepowe oprogramowanie, tylko nowe Stellantisowe, co uważam za plus, ponieważ jest ono mniej toporne. Obsługa opiera się głównie o ekrany domowe, które można sobie dodawać, a później już wewnątrz nich dodawać poszczególne widgety, których jest dużo, więc łatwo można sobie dostroić zakres informacyjny każdego z tych ekranów pod swoje preferencje. Szybkość działania jest moim zdaniem ok. Może te główne ekrany nie przewijają się jakieś super płynnie, ale osobiście nie miałem żadnych problemów, żeby z tego systemu sprawnie korzystać. Interfejs jest nowoczesny, przejrzysty też w innych miejscach. Jedynie ustawienia moim zdaniem są trochę do poprawy, ponieważ te kategorie są nie do końca logicznie pogrupowane. Chociażby jak chcemy wejść w ustawienia oświetlenia wnętrza, to nie wchodzi się w oświetlenie, tylko trzeba wejść w dostosowywanie i tutaj jest. Albo jak chcemy wejść w bezpieczeństwo, to nie wchodzi się tutaj w bezpieczeństwo, tylko trzeba nacisnąć ten przycisk i dopiero w funkcjach mamy dodatkowe te przełączniki, co nie jest oczywiście żadnym dramatem, no ale można by to usprawnić. Ogólnie jednak system zdecydowanie na plus. W testowanym egzemplarzu znalazła się wbudowana opcjonalna nawigacja TomToma, która wymaga dopłaty w każdej odmianie Avengera i moim zdaniem ta dopłata nie jest niezbędna, ponieważ sprawnie działa tutaj Android Auto i Apple CarPlay, które jest bezprzewodowe. Nie miałem żadnych problemów z połączeniem się i też przejrzyście jest na tym ekranie prezentowane. Trochę niżej mamy pokrętło do regulacji głośności oraz przede wszystkim fizyczny panel klimatyzacji, który jest bardzo wygodny w obsłudze. Szkoda tylko, że nie ma swojego dedykowanego jakiegoś małego ekraniku, ponieważ informacje o temperaturze ustawionej czy sile nawiewu są tylko tutaj w takiej malutkiej formie na wyświetlaczu centralnym. Jeszcze niżej mamy wybór biegów, którego nie jestem zwolennikiem, to znaczy nie jest dla mnie naturalne sięganie tutaj dosyć daleko do tych przycisków, aby zmieniać biegi. Też w Jeepie moim zdaniem charakterowo bardziej pasowałaby taka bardziej tradycyjna wajcha. Idąc jeszcze niżej mamy sekcję ładującą, jest jedno USB-A, drugie USB-C, także złącze 12V, a także w wersji Summit indukcyjna mata, więc jest pełna dowolność, jeśli chodzi o ładowanie, to mi się podoba. Szkoda tylko, że nie ma w standardzie roletki tutaj, ponieważ w połączeniu z tym drugim otworem, gdzie można sobie włożyć kubki, nie wygląda to jakoś przesadnie ładnie, no ale sporo przestrzeni w tunelu środkowym oddano użytkownikowi. Mamy też tutaj w jeżdżącym przód-tył podłokietniku dodatkowy schowek. Z tyłu mamy jeszcze jedno USB-C, chociaż ta srebrna obramówka zdecydowanie była projektowana pod USB-A. Kierownica ma typowy jeepowy projekt środka, a także zunifikowane stellantisowe przyciski, co nie jest zarzutem, ponieważ są one dobrze rozmieszczone. Z lewej strony steruje się tempomatem, z prawej strony mamy obsługę systemu audio, a także telefonu. Elektronicznymi zegarami steruje się przy pomocy manetek. Wciskając lewą zmienia się widoki,
a wciskając prawą z kolei modyfikuje się aktualny komputer podróżny. Jest to wygodne, a wspominaną zawartość ekranów można modyfikować z tego miejsca. Zasada działania jest taka sama, to znaczy mamy strony, do których można dodawać albo zajmujące 50% powierzchni, albo 100% powierzchni widgety. Prezentacja informacji na zegarach jest czytelna. Aby mieć wyświetlacz w nich 10,25 cala, trzeba zamówić minimum środkową wersję Altitude, ponieważ w niej dopiero występuje w standardzie taka przekątna. W podstawie jest 7 cali. Pokazywana fabryczna nawigacja występuje w opcjonalnym pakiecie Infotainment and Convenience kosztującym 6500 zł ekstra. Wydając te pieniądze dostaje się także dostęp bezkluczykowy, elektrykę klapy bagażnika, a także audio firmy JBL. Egzemplarz testowy wyposażony został też w pozostałe, przewidziane do odmiany z Summit dodatki, jak szyberdach, podgrzewanie foteli, które przy okazji są skórzane, a ten kierowcy ma masaż i elektryczną regulację. Masaż jest bardzo prosty, bo pompuje się monotonnie odcinek lędźwiowy i jego zamawianie nie ma moim zdaniem tutaj sensu. Konfigurowanie samochodu, tak jak testowy, też za bardzo nie i ogólnie musi świadczyć o dużej sympatii do tego modelu, bo skutkuje podbiciem jego ceny do 162 tysięcy złotych. Patrząc bardziej rozsądnie, lepiej postawić moim zdaniem na środkowy Altitude. Podstawowym Longitude też da się oczywiście jeździć, ale jednak dojście w półce wyżej skóry na kierownicy, automatycznej zamiast manualnej klimatyzacji, kamery cofania, aktywnego tempomatu czy pokazywanych większych elektronicznych zegarów ma moim zdaniem sens, decydując się na i tak sporo kosztującego jak na swoje gabaryty crossovera, bo startującego z ceną wariantu hybrydowego od 119 800 zł. Podwyżki pomiędzy każdą z odmian to około 10 tysięcy złotych, zatem testowany Summit z hybrydą kosztuje minimum 139 500 złotych. Za te pieniądze dochodzą lepsze światła LED, pakiet ambientowy kabiny, przyciemniane szyby czy bardziej rozbudowani asystenci jazdy, ale wciąż, tak jak wymieniałem niedawno, trochę dodatków trzeba do niego domówić, aby osiągnąć poziom taki jak z egzemplarza testowego. Zatem Jeep nie jest propozycją dla osób, które szukają możliwie taniego auta tego typu, a jego cenę względem tego, co pokazuje, podbić można też silnikami, bo wprowadzony trochę po premierze wariant hybrydowy może mieć nie tylko napęd na przód, ale też na 4 koła, co oznacza podwyżkę, a za wersję elektryczną można zapłacić z dodatkami nawet ponad 200 tysięcy złotych. Z drugiej strony, wybierając zwykłą benzynę 100-konną z manualem, można cenę wyjściową samochodu zbić względem hybrydy o 10 tysięcy złotych, więc Jeep wybór daje spory. W ramach dekoracyjnego oświetlenia wersji Summit dostaje się ciekawe zaprojektowane LEDowe segmenty w okolicach drzwi, a także pasek na desce rozdzielczej. Mamy w niższych partiach bardziej rozproszone podświetlenie kieszeni w drzwiach, a także tunelu środkowego. Można modyfikować kolorystykę tych dekoracyjnych elementów. Z kolei przyciski i przełączniki podświetlone są niezmiennie na kolor biały, co gwarantuje dobrą czytelność. Ta czytelność jest jeszcze poprawiana przez fakt, że wszystkie instrumenty pokładowe doczekały się tutaj swojego źródła światła. Lepsze światła w Summit oznaczają LEDy główne umieszczone w soczewkach zamiast w odbłyśnikach. Ogólny krój świateł jest jednak wspólny z dosyć prostymi paskami do jazdy dziennej zintegrowanymi z kierunkowskazami. W kierunkowskazach w lusterkach też są diody. Z tyłu w pełni LEDowe oświetlenie zarezerwowane jest dla odmiany Summit i ma charakterystyczny dla Jeepów projekt, moim zdaniem miły dla oka i ogólnie Avenger w wersji, którą dostałem, wygląda ok i odpowiednio nowocześnie. Chociaż też dziwne jest w nim to, że gdy odpalony jest kierunkowskaz, to z tyłu nie świecą się żadne czerwone światła po tej stronie. Testowałem przy włączonym, wyłączonym silniku, przy automatycznych światłach i zawsze jest tak samo. Bardziej zaawansowana budowa świateł wpływa też na ich działanie. Nie jeździłem nigdy Avengerem z odbłyśnikami, ale z doświadczeń z tym rozwiązaniem mogę powiedzieć, że tutaj liczyć można na lepszą moc świecenia, a także bardziej precyzyjne poziome odcinanie strefy jasnej od ciemnej i pod tym kątem te LEDy wypadają solidnie. Szkoda tylko, że przy tej dobrej precyzji wiązka światła nie jest dłuższa, bo przed autem jest naprawdę jasno, ale zasięg jakiś powalający nie jest. Nie ma też co tutaj liczyć na jakieś bardziej zaawansowane funkcje adaptacyjne.
Jeśli ktoś zdecyduje się zrezygnować z lepszych świateł i opcji dodatkowych, aby sprowadzić cenę Avengera z automatyczną skrzynią w wersji Altitude do rozsądniejszych pułapów około 130 000 złotych, może mieć go także w leasingu operacyjnym w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV, firmę Carlys Polska, z ratą wynoszącą 1599 zł netto miesięcznie. Możliwa jest ona przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym, a dodatkowo widzowie kanału, wpisując uwagę do zamówienia na stronie kod Wahacz Free, mogą mieć podstawione wybrane auto pod wskazany adres za darmo. Link do oferty wraz z kodem wrzuciłem w opisie filmu. Tak jak wspominałem na początku testu, wymiary Jeepa Avenger są skromne i przy niespełna 410 cm długości przekłada się to na dużą łatwość w manewrowaniu. Dodatkowo dosyć regularne kształty nadwozia poprawiają jeszcze odczucia, bo chociażby maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy, a szyby ogólnie mają odpowiednie rozmiary, co najwyżej ta tylna jest dosyć wysoko poprowadzona. Kamera cofania oferuje w testowanym modelu dobrą jakość oraz symulowany widok z góry, to znaczy na podstawie nagrania z tylnej i ruchu pojazdu komputer przewiduje, co się powinno znajdować po bokach. W czasie rzeczywistym siłą rzeczy boczne obszary się nie odświeżają, ale jednak podczas wjeżdżania pomiędzy linie na parkingach się to przydaje. Dodatkowo mamy tutaj odpowiednio lekko pracującą przy niskich prędkościach kierownicę, więc w mieście samochód jest przyjazny. Przy wyższych prędkościach układ kierowniczy trochę się utwardza, ale tylko trochę i osobiście wolę jego zachowanie przy odpalonym trybie sportowym, bo wtedy opór jest wyraźnie większy, ale zarazem sportowy robi się też silnik, więc na co dzień ten tryb się moim zdaniem nie nadaje. Bez względu na ustawienia nie ma w Avengerze jednak jakichś luzów czy przesadnych opóźnień w reakcjach, więc auto prowadzi się pewnie i w trasach radzi sobie bez zarzutu. Zawieszenie też jest neutralnie zestrojone, ani nie jest za twardo, ani za miękko i bujająco i jest to dla mnie ok w aucie tego typu, dzięki czemu Avengera można rozpatrywać nie tylko do jazdy po mieście. W trasie, zwłaszcza na ekspresówkach, przeszkadzało mi wyraźniej tylko działanie asystenta martwego pola, ponieważ czy to po ustąpieniu szybszym kierowcom na lewym pasie i wjeździe na niego, czy to podczas powrotu na prawy po końcu wyprzedzania, zbyt często bezpodstawnie uważał on, że coś jest w martwym polu i manewr wciąż nie jest bezpieczny. Przez to kontrował kierownicę i chociaż zagrożenia nie było, to musiałem się siłować z tą kierownicą. Działo się tak dosyć losowo i trudno to oddać na nagraniu, ale przy dłuższej jeździe robiło się to męczące. Na szczęście ten system wraz z asystentem prędkości ISA można w miarę sprawnie wyłączyć. Nie jestem też fanem dźwięku kierunkowskazu, który powinien być bardziej standardowy. Ten w połączeniu z muzyką z radia tworzy nieraz mało przyjemny efekt. Brzmi on tak. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na kolana nie mam żadnego zapasu wolnej przestrzeni, ale stykają się one co najwyżej lekko z oparciami, a nie jakoś się w nie mocno wbijają. Szyberdach za 4700 zł ekstra nie pogarsza ilości miejsca nad głową, ponieważ tutaj już się linia dachu podwyższa do naturalnego poziomu i moja głowa, lądując tutaj, ma jeszcze taki margines, więc bezpieczny. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w umiarkowanym stopniu wystający. Na tylnej kanapie w Avengerze nie znalazł się rozkładany podłokietnik. Bagażnik samochodu ma pojemność 325 litrów, cechuje się on niskim progiem załadunkowym, sporych rozmiarów otworem, chociaż lampy trochę ograniczają jego szerokość, a także regularnymi kształtami. Na bocznych ściankach mamy po haczyku, mogłyby one mieć tutaj trochę więcej przestrzeni, aby wygodnie zawieszać na nich torby. Podłoga jest dwupoziomowa, można regulować tą półkę, jeśli chodzi o wysokość, a pod tą właściwą podłogą mamy jeszcze płytkie schowki. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1218 litrów. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się z grubsza płaską podłogę z jedynie lekko unoszącymi się oparciami. Podsumowując, Jeep Avenger to przyjemny i przyjazny w codziennym użytkowaniu mały crossover, który nie jest żadną prawdziwą terenówką, ale ma jednak trochę wyróżniającego go klimatu większych modeli Jeepa, nie tylko za sprawą różnych drobiazgów stylistycznych, ale też aspektów mechanicznych z przyzwoitymi kątem natarcia i rampowym 20 stopni, czy kątem zejścia 35 stopni, a także prześwitem 20 cm, czyli trochę więcej niż standard w tym segmencie. Cena samochodu też do najniższych nie należy i to jest moim zdaniem największy problem tego modelu, dlatego decydując się na niego wypada sprawdzić, które opcje będą niezbędne, a z których można zrezygnować i złożyć sobie mniej ekstremalny egzemplarz niż ten, który ja dostałem do testów.
I to wszystko, co przygotowałem o Avengerze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carl's polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!